Witajcie moi drodzy, z tej strony Ania. Zgodnie z obietnicą zaczynamy naszą przygodę z albumowaniem. Jest to mój pierwszy warsztat albumowy, więc mam nadzieję, że będziecie mieć dla mnie dużo wyrozumiałości, jeżeli będę, nie wiem, może coś tłumaczyć jakoś zawiło, czy cokolwiek. Dajcie znać w komentarzach, chociaż będę starała się wszystko w miarę tutaj przejrzyście przygotowywać, tak żeby nie było problemu z tworzeniem każdej ze stron i każdego etapu naszego albumu. Dziś taka w sumie najważniejsza część dotycząca budowy okładki, budowy mocowania oraz mocowania i tworzenia stron do tego albumu. Przygotowałam taki mały schemat, z którego będziemy korzystać też, żeby łatwiej Wam było zobaczyć, jak to wygląda, żebyście mogli sobie przygotować razem ze mną tutaj wszystkie potrzebne rzeczy. Na pewno dzisiaj będą nam potrzebne kartki papieru kraftowego. Tutaj jeszcze mam klej introligatorski. Ja mam tu w dużej butelce, przelany również do małej buteleczki. Nożyczki, tu mam taką kość dużą do wygładzania okładki. Tektura introligatorska, ja mam 2 mm, może być grubsza, jeżeli ktoś chce taki bardziej grubszą tą okładkę albumu. Oczywiście będzie nam potrzebna ta nasza laminowana okładka. Tablica do bigowania, kość do bigowania, ołówek, nożyk, taki zwykły do tapet, linijka, jakiś trymer, gilotyna, co tam macie po prostu do cięcia. I za chwilkę przejdziemy do robienia mocowania. Mocowanie wygląda w ten sposób. Ja już od bardzo długiego czasu robię mocowania Hidden Hinge na płótnie. To jest mocowanie Stacked Deck. Ono przypomina nieco Hidden Hinge, ale nie ma tutaj tych zakładek. Jest to po prostu takie skrzydełka porobione, ale troszeczkę inaczej klejone niż te mocowanie, z których ja zazwyczaj korzystam. Chciałam zrobić to mocowanie identyczne, jakie było w tamtym albumie, w tym pierwowzorze, bo uważam, że też jest trwałe, ale jest łatwiejsze w wykonaniu i w przygotowaniu dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z albumem. Może akurat ten mój tutorial, ten warsztat będzie taką inspiracją, żeby zrobić taki większy album, pokusić się właśnie o zrobienie takiego większego projektu. Jak widzicie na schemacie, nasza okładka będzie miała 21 cm na 21 cm. Grzbiet będzie miał 7,3 cm. Odstęp między grzbietem a stronami tutaj okładkowymi będzie wynosił 4 mm, a to dlatego, że właśnie tektura ma 2 mm, a zawsze robimy odstęp podwójny, tak? Czyli podwójna grubość tektury, z której korzystamy. Czyli jakbyśmy mieli tekturę 2,5, to trzeba by było zrobić odstęp na 5 mm. Następne, co mamy, to mamy strony w naszym albumie. Stron będzie 6. Będą to strony takie, wiecie, nie całkowicie zaklejone, tylko z tą kieszenią w środku, żeby można było jeszcze tam włożyć jakąś matę na zdjęcia. Łatwiej jest zrobić te strony, jeżeli ma się kartki A3. Ja tutaj będę korzystać z kartek A4. Dlatego musiałam zrobić taką kombinację, że dotniemy sobie najpierw 6 arkuszy na 20 na 20 cm oraz 6 arkuszy 21 na 21 cm. Przy czym te 21 na 21 zbigujemy sobie po 1 cm,
czyli na naszej tablicy do bigowania jest to ten trzeci score, czyli ten trzeci roweczek. I przechodząc już do mocowania kart, czyli tego systemu Stack the Deck, będziemy musieli przygotować sobie takie 3 bazy. Ja tu już mam również dla Was rozrysowane. Będę to wszystko tłumaczyć po kolei, jak to zrobić. I one wyglądają w ten sposób, że to są takie jakby rynienki, tak? Od największej do najmniejszej. I one są wklejane w ten sposób. Jedna na drugą. Równiutko. I później po sklejeniu, po złożeniu one są, wiecie, z tymi skrzydełkami, do których będziemy mocować nasze strony albumowe. Więc nie przedłużając, zabieramy się najpierw za docinanie wszystkich potrzebnych elementów, żeby już mieć to wszystko pod ręką. Zacznijmy może od tych mniejszych części na system do mocowania kart. Więc przygotowujemy sobie na razie jedną kartkę. Ja nie pamiętam, chyba robiłam to z jednej kartki. Ale zaraz zobaczymy. Tak, słuchajcie, do wykonania tego mocowania wystarczy Wam jedna kartka A4. I zaczynamy docinanie. Pierwszą naszą tą część musimy dociąć na 10,5 cm na 20 cm. Czyli po tej dłuższej części, żebym się nie zamotała, słuchajcie, tu jest ile? 21. Tak, czyli po tej dłuższej części musimy sobie dociąć na 20, tak, żeby tu po prostu ten pasek cały był 20 cm. Paseczek mamy już tutaj docięty, więc możemy przejść do docinania w tą stronę na 10,5 cm. Mamy jedną. Teraz nasza druga wkładeczka ma całej długości 7,5 cm. Tak, mamy 7,5 i ostatnia ma 4,5 cm. I to jest taki mały paseczek. Co musimy dalej zrobić? Otóż ja tutaj wyliczyłam, że te skrzydełka oraz odległości między kartami będą na 1,5 cm. I oczywiście można tak zrobić, że sobie to podzielimy, wiecie, ołówkiem i później na naszej tablicy do bigowania będziemy lekko tam przesuwać troszeczkę, bo tutaj nie ma idealnie 1,5 cm. Ale ten zrobiłam tak z wykorzystaniem już równiutko tych rowków i nie jest źle. Te odległości są równe. Nie jest to może idealnie 1,5, jest chyba troszeczkę mniej. Dlatego tutaj też później ten nasz grzbiet będzie miał nie 7,5, tylko 7,3, bo jednak to bigowanie zabiera nam troszeczkę tych centymetrów. No tutaj już milimetry są. Ale uważam, że tak jest praktyczniej, bo no,
i szybciej, i wygodniej, i można od razu tutaj, wiecie, bez kombinowania, tylko przyłożyć, zbigować i dziękuję bardzo. I to sobie właśnie zrobimy, czyli według tutaj tej naszej rozpiski te bigowania będziemy robić na 5. skor na tablicy, tak? Czyli ten 5. rowek na tablicy do bigowania. Przykładamy i mamy tutaj, lecimy 1, 2, 3, 4 i 5 i ciachamy sobie w tą stronę delikatnie, żeby nie przeciąć papieru, odwracamy i robimy to samo z drugą stroną, delikatnie, nie dociskamy, broń Boże, bo możemy sobie wtedy zrobić dziurę i już mamy piękne bigowanie. Za chwilkę będziemy je składać. I to samo robimy z wszystkimi pozostałymi częściami. Czyli tutaj na 5. I tutaj na 5. Tak, 2-3 razy przejedźcie delikatnie. I ten najmniejszy. Tablicę możemy już odłożyć, nie będzie nam na razie potrzebna. I kolejną rzeczą, którą musimy wykonać, to jest przegięcie naszych skrzydełek, tak żeby wyszły nam nasze rynienki. Możemy sobie pomóc również kością, żeby ładniej się to przegięło. Też oczywiście nie za mocno, żebyśmy sobie tutaj nie zrobili jakichś dziur. Teraz, żeby równiutko wkleić nasze pozostałe rynienki, żeby powstał ten fajny system mocowania, musimy odmierzyć odległość od bigowania również 1,5 cm. To są nasze przestrzenie między kartami. Zrobiłam je właśnie takie, żeby te karty miały, wiecie, sporo miejsca, żeby można było tam w kieszonki dać sporo mat na zdjęcia, bo gdyby był centymetr, to uważam, że byłoby to troszeczkę za wąsko, a zawsze lepiej mieć troszeczkę więcej niż mniej, bo wiadomo, album później wypełniony zdjęciami nam trochę spuchnie, więc lepiej zachować te większe odstępy. Przykładamy sobie linijkę od końca tutaj naszego bigu. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Jak mamy to, no to musimy to tutaj od końca przyłożyć linijkę. I odmierzyć sobie tylko z jednej strony 1,5 cm i zaznaczyć ołówkiem. I od góry to samo. 1,5. Robimy delikatnie linię, bardzo delikatnie, tak żeby nie była mocno widoczna, ale tak żebyśmy ją widzieli. No. Widać, nie widać? Coś tam widać. Tu mamy tą linię. I teraz do niej będziemy dopasowywać naszą rynienkę. Dzięki temu z każdej strony będziemy mieć równiutko, wiecie, odstęp na te 1,5 cm. I na tym drugim, na tej drugiej rynience robimy dokładnie to samo. Odmierzamy 1,5.
Delikatna linia. I tej linii i tak nie będzie widać, ponieważ nachodzi na nią ta rynienka. I będzie równiutko. W tej postaci możemy przejść do sklejania naszej bazy. I sobie tutaj zaginamy. A zapomniałam powiedzieć, przygotujcie sobie, jak macie chusteczki takie nawilżane, ponieważ na pewno będą nam się brudzić palce od kleju, albo coś tam wycieknie zawsze podczas pracy, więc lepiej mieć w pogotowiu, niż biegać do łazienki lub sobie po prostu ubrudzić pracę klejem. Papier kraftowy jest bardzo chłonny, super po prostu łapie klej. Jeszcze ten klej introligatorski też mam dość mocny. Dobrze sobie wyprowadźcie na zewnątrz, żeby nie było tutaj, wiecie, pustych takich miejsc. I przyklejamy równiuteńko z tą linią, którą sobie zrobiliśmy. Pamiętajcie, nie dociskajcie, dopóki nie dopasujecie idealnie do miejsca, w którym chcecie, żeby to było już przytwierdzone. I teraz musimy popracować troszeczkę kością. Bardzo, bardzo mocno podociskać, żeby ten klej złapał, żeby nie było żadnych podpowietrzeń, bo wtedy tutaj ten system mocowania będzie naprawdę trwały i nie będziemy mieć żadnych lęków, że po jakimś czasie nam się urwie lub karty nam z albumu polecą, bo się coś odklei. Nie polecam używać do wykonania tego folii dwustronnej, ponieważ folie samoprzylepne z czasem tracą swoje właściwości. No i może się okazać, że ktoś sobie chciał zrobić szybko albumik, ułatwić sobie pracę, a tymczasem za jakiś czas do niego sięgnie, a on będzie cały rozjechany. Dlatego klej i jeszcze raz klej, dobrej jakości klej introligatorski, dobrze rozprowadzony, załatwi sprawę. I tutaj to samo, przyklejamy równiuteńko do linii ołówkowej i dopiero przyciskamy. Widzicie, rozkładamy. Te nasze skrzydełka powinny zachodzić troszkę na siebie lub przynajmniej dotykać tej linii bigowania i wtedy mamy pewność, że nasz system został wykonany prawidłowo. Widzicie, wszystko musimy bardzo dobrze podociskać. Nie spieszcie się z tym, to nigdzie nie ucieka, a lepiej, wiecie, kilka razy więcej przejechać niż raz za mało. No proszę bardzo. I mamy tutaj jedną stronę, drugą stronę. Jak postawimy je na sztorc, to wygląda to tak. Zobaczcie, praktycznie nie widać żadnego łączenia między tymi naszymi warstwami. Jeżeli jest dobrze rozprowadzony klej, dobrze dociśnięte, to wszystko nam się pięknie tutaj tak jakby zlewa ze sobą. Wygląda jak taki prostszy hidden hinge po prostu, tak? I uważam, że to jest też bardzo fajne mocowanie. Mocowanko mamy gotowe, więc możemy je odłożyć na bok. Jeszcze tu sprawdzę, czy nam dobrze wyszło. Tak, po takim bigowaniu grubość, szerokość naszej bazy, jak również grzbiet będzie miał 7
i 3 cm. Może tą część mamy już załatwioną, możemy sobie odłożyć. Wytrę palce. I weźmiemy się teraz za zrobienie kart. Odłożę na razie klej. I teraz będzie chwilka docinania, nic nie będzie mi widać, ponieważ tutaj mam troszeczkę na uboczu ten mój trymer. Przygotowujemy sobie 12 kartek A4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 6 z nich musimy dociąć na wymiary 20 na 20 cm. 2, 3, 4, 5, 6, a pozostałe 6 na 21 na 21. Także za sekundkę wracam z dociętymi kartami. Jestem z powrotem, karty docięte. Tutaj mamy 6 kart 21 na 21 i 6 kart 20 na 20. Karty 20 na 20 odkładamy na bok, a do tych bierzemy naszą tablicę do bigowania, kość i będziemy bigować na 1 cm, czyli na trzeci rowek na tablicy. Tak samo jak przy systemie do mocowania kart, jedziemy sobie delikatnie. Pamiętajcie, nie dociskajcie mocno, lepiej przejechać kilka razy niż o jeden raz za mocno. Odwracamy i tutaj to samo. I tak musimy postąpić z wszystkimi kartami. Jeżeli ktoś ma kartki kraftowe A3, to wystarczy taką kartkę po prostu złożyć na pół, czy zbigować sobie tak, żeby było po prostu 20 na 20 i dociąć sobie. My niestety raczej ja niestety nie mam tylko białe, a jednak ten album najpiękniej wygląda na papierze kraftowym. Więc musimy radzić sobie troszkę inaczej, ale to też jest fajny patent. Jak ktoś nie ma takich dużych arkuszy, a chce sobie zrobić takie większe karty, właśnie 20 na 20. I ostatnie dwie. Ostatnia. Karty zbigowane, odkładamy tablicę. Kolejną czynność, którą musimy wykonać przed sklejeniem naszych kart, to jest obcięcie tutaj tego kwadraciku, czyli ścinamy sobie po skosie tu i po skosie tu. Można równiutko sobie po prostu to zrobić w ten sposób, bez kombinowania. Narożniki odcięte. Teraz sobie pozaginamy
nasze karty. Dzięki temu, że obcięliśmy te narożniki, karty ładnie się tutaj zamykają, tworząc taki trójkącik, nie nachodzą na siebie, jest ładny narożnik. No tak mielibyśmy z tym problem. Wyrównujemy sobie nasze bigowanie, żeby jak najmocniej tutaj to spłaszczyć. Będzie nam po prostu łatwiej później operować tymi kartami, żeby nie były takie mocno odstające. Trzeba uważać, bo jednak papier jest taki dość sztywny, żeby nam się nie pozawijał. Jak już zrobimy karty, to przejdziemy do oklejania, sklejania okładki. Powiem Wam, że mam troszeczkę pietra przed klejeniem tej okładki laminowanej. W tamtym albumie kleiłam ją, no przyznam szczerze, na taśmę dwustronną. Trochę było łatwiej. Tam użyłam kleju, ale dawałam też taśmę. Tutaj bym chciała całość zrobić na tym klejem introligatorskim. No mam nadzieję, że nam to złapie, bo jednak to jest taka folia, ta okładka. Już teraz tak mało osób korzysta z tych okładek introligatorskich właśnie przez to, że ciężko było je kleić. A jednak chodzi o to, żeby ten album był trwały. No, a używanie tych taśm dwustronnych, no jednak tą trwałość zaburza. Słuchajcie, mamy już nasze strony tak naprawdę zrobione. Wystarczy teraz je tylko złączyć i już Wam objaśniam, jak to zrobimy. Układamy sobie wszystkie nasze karty, te, które przed chwilą zbigowaliśmy. Tu w prawą stronę tymi naszymi dziobkami, narożnikami, tak? Tutaj, gdzie się łączą te nasze zbigowane części, to układamy je sobie w tą stronę, bo chciałabym, żeby to łączenie nie było tak mocno widoczne podczas oglądania albumu. I bierzemy nasze karty 20 na 20. I teraz zobaczcie, jaki patent. Tego dołu nie będziemy przyklejać. Ten dół będziemy doklejać dopiero w momencie, kiedy będziemy wklejać nasze karty tutaj do systemu. Czyli będziemy, widzicie sobie tutaj tak, o, ciach, ciach, tutaj wklejać, przytrzymać. Kładziemy naszą kartę, chyc, tu doklejamy, dociskamy i one będą się, słuchajcie, w ten sposób trzymać. Tak będą zamocowane. No ale żeby to nastąpiło, one muszą się otwierać w tą stronę. Więc po co nam było to bigowanie? Otóż właśnie po to, żeby przykleić sobie tą część na górę. Tutaj będzie doklejone, to bigowanie nam się ładnie tutaj, słuchajcie, otworzy. To łączenie będzie w środku, a na zewnątrz, jak będzie tutaj ładnie równiutko doklejone, w ogóle nie będzie widać, że mamy doklejoną kartę, bo jest ten rowek odbigowania i będzie nam to ładnie pracować, tak jakbyśmy mieli po prostu tą kartę zrobioną z arkusza A3. Więc uważam, że to jest też bardzo fajny sposób. I kleimy. Kleimy sobie tylko tu. Oczywiście musimy bardzo, bardzo uważać, ponieważ papier kraftowy jest bardzo ostry, zwłaszcza po ucięciu. I łatwo można sobie pociąć palce. Tutaj właśnie przy tym takim rozsmarowywaniu. Pamiętajcie, że tego kleju musicie dać tak, żeby nie było takiej suchej warstwy, ale też, żeby no, nie płynęło nam po tym, po tej kartce.
Rozsmarowujemy równiuteńko, tak żeby to nigdzie nie wyciekało. On musi nawet tak leciutko Wam podeschnąć. I teraz możemy sobie dołożyć położyć naszą tą drugą część papieru. I pamiętajcie to samo, co z tym. Dopiero przyciśnijcie, jak macie pewność, że z każdej strony jest równiutko położone. Bo jak to złapie, ten klej jest naprawdę mocny. Do papieru kraftowego bardzo szybko się przykleja. Bo on jest taki porowaty, więc tam fajnie ten klej wchodzi. I jak sobie przykleicie, no to niestety będzie karta zmarnowana. Popatrzcie, pierwsza karta, tu nic nigdzie nie widać. Otwieram, tu jest tylko to nasze skrzydełko, które też mocno, pięknie wygładzę. Jak rozłożę, zobaczcie, prawie nie widać, że to było cokolwiek klejone. I później będę tylko sobie to wpinać tutaj w kartę, smarować po tej stronie tego skrzydełka, później tutaj zamykam i karta do albumu będzie się trzymała. I to samo musimy wykonać z pozostałymi kartami. Pokażę jeszcze jedną, a później troszeczkę, wiecie, przyspieszę pracę, żebyśmy mogli przejść do klejenia okładki. Smarujemy sporo, delikatnie rozprowadzamy. Jak ktoś ma te takie szpatułki silikonowe, to może tymi szpatułkami. Ja wolę palcem, ponieważ czuję, że mam wtedy większą kontrolę nad tym, co smaruję i gdzie. Jest równiutko wszędzie wyprowadzone. Wycieram palucha. Mogę sobie tutaj, słuchajcie, najpierw tu przyłożyć, gdzie jest sucho, równiutko. I dalej już samo po prostu nam się ładnie, słuchajcie, układa, wskakuje na swoje miejsce. Możemy otworzyć. Jeszcze raz tu sprawdzić, czy jest wszystko dobrze. Jest dobrze. Przyciskamy. Jak już nam złapało, widzicie, klej nam trochę wyjechał. To bierzemy chusteczkę, ciach i po problemie. I to samo tutaj. Wygładzamy. Nic nam nie odstaje. Oj, przepraszam. I mamy ładne łączenie. Praktycznie nie widać, gdzie te karty były klejone. Wracam za chwilę ze sklejonymi kartami. Karty sklejone. Mamy 6 gotowych kart. Tak jak widzicie, wszystko się ładnie przykleiło. Nie ma śladu połączenia. Może tam delikatnie coś tam widać, że mamy tutaj taką małą zakładeczkę, ale uwierzcie mi, że to się w ogóle nie rzuca w oczy. I praktycznie tą część zadania mamy gotową. Mamy karty, mamy system Stack the Deck, który będziemy nasze karty wpinać. I przechodzimy do, moim zdaniem, najtrudniejszej części, czyli do oklejania okładki. Trzymajcie kciuki, żeby się to udało, ponieważ mam tylko jedną tą okładkę. Jeżeli coś z nią pójdzie nie tak, to no będzie bieda. Możemy sobie to wszystko już poodkładać. Nasze kartki też sobie na razie nie będą potrzebne.
Będą nam potrzebne jedynie tektury i nożyk. Wybaczcie, muszę sobie łyknąć coś do picia. Mamy nasze dwie tektury. Tak jak było na naszym schemacie. Okładka ma 21 na 21 cm. Tutaj już jest 21. Tak, więc sobie tylko musimy dociąć w tą stronę. Czyli odmierzamy sobie linijką 21 i od góry 21. Łączymy. To samo robimy z drugą. Ciach 21. 21. Łączymy i docinamy. Upewnijcie się, że macie ostry nożyk. I teraz musimy włożyć troszkę siły, przyłożyć linijkę równo do tej naszej ołówkowej kreski. I najpierw delikatnie, ja zaczynam najpierw delikatnie, bo tak samo jak przy bigowaniu wolę przejechać kilka razy spokojnie, bo wtedy wiem, że nic mi się nie przesunie, niż raz docisnąć za mocno i mieć źle ucięty materiał. Mamy pierwszą część, to odkładamy. I druga. Musicie bardzo mocno dociskać nie nożyk, tylko linijkę, żeby Wam się nie przesuwała. I mamy dwie równiutko docięte tekturki. I tak jak mówiłam, nasz grzbiet będzie miał 7,3 w tą stronę i 21 do góry. Tak? Nie wiem, czy tutaj akurat będzie tyle. Słuchajcie, jest nawet 8,5, więc sobie odmierzymy 7,3. 7,3. Raz, dwa, trzy, 7,3. I tutaj to samo. 3. I od razu w sumie mogłam nie rysować linii, bo i to jest nasz grzbiet. 7,3 na 21. I tak będzie wyglądała nasza okładeczka. 21 na 21. I tutaj pamiętamy, żeby były odstępy na 4 mm, ale to za sekundkę. Odkładamy sobie wszystko. Zdejmę moją matę do cięcia, ponieważ muszę mieć teraz gładką, równą powierzchnię. Ta okładka ma wymiary 60 na 24 i 2.
cm. Spokojnie nam wystarczy. Żałuję, że ona tutaj nie ma normalnego papieru. Wtedy by było o wiele łatwiej to wszystko kleić. Tutaj troszeczkę mi się, wiecie, tak wygięła, ale tak zrobimy, żeby tutaj był ten grzbiet. To się rozprasuje ładnie. Co musimy zrobić, żeby równiutko wkleić nasze karty? Ta okładka jest równiutko docięta. Nie to co w przypadku czasami płócien i tych introligatorskich, gdzie są krzywo ucięte i czasami gdzieś ta okładka nam tak ucieka. Tutaj sobie zrobimy w ten sposób. No może nawet nie będzie trzeba, słuchajcie. Nie będzie trzeba. Fajnie, bo chciałam odmierzyć centymetr od dołu, żeby to równiutko przyłożyć, ale sami widzicie, że ona jest już tak ładnie wymierzona, że nic nam tutaj nie ucieknie. Ewentualnie tylko możemy zrobić taki numer. To sobie po prostu tutaj zaznaczę na dole. W ogóle zaznaczę sobie miejsca wklejania. Chociaż tak. Delikatnie, słuchajcie, sobie zróbcie ołówkiem, żeby to nie gdzieś tam się nie odbiło. I teraz odmierzamy 4 mm. Robimy linię i dopiero będziemy wiedzieć, gdzie przyłożyć nasz grzbiet. Tak. I teraz od grzbietu też sobie robimy linię. To widać? Powinno być widać. I przykładamy drugą. Aha, jeszcze nie. Tutaj też odmierzamy 4 mm. Przekładamy naszą drugą okładkę. I teraz wiemy, że zostanie nam taki jeszcze kawałeczek, który możemy po prostu obciąć. Zabrałam moją tą matę. Będę sobie tutaj ciachać po stole. Mogliśmy troszeczkę niżej zacząć, bo widzę, że tutaj się tak nam zrobił centymetr chyba. Jest na centymetr z kawałkiem. 1,5. No, mogliśmy odrobinkę niżej to dać. A może przesunę. Zobaczymy. Tak to wygląda. Czyli wiemy już, gdzie układać nasze... Wiecie, nawet można zsunąć sobie, tak? Żeby nie było tego za mało nam po prostu po obu stronach. Najważniejsze to, żeby był ten odstęp. Bo tutaj tu nie musi być, wiecie, nie musimy tak się pilnować tego, że narysowaliśmy. Najbardziej chodziło mi o te linie.
tak żeby te 4 mm odstępu były. A tutaj już możemy sobie dowolnie, wiecie, troszkę to zmodyfikować, żeby można było ładnie te zakładki porobić. Dobra. I tak to mniej więcej będzie wyglądać. No i teraz najważniejsza sprawa, no to musimy to pokleić. Musimy to pokleić. Do tego celu już wezmę szpatułkę. Mogłam wziąć kartę jakąś taką płatniczą, żeby się łatwo rozprowadzało, ale mam tą taką silikonową szpatułeczkę. Słuchajcie, przechodzimy do klejenia. Normalnie mam Pietra. Czy nam się to uda? Czy tam nie będzie żadnych podpowietrzeń? Mam nadzieję, że nie. Dobra, lecimy. Ja sobie smaruję tu klejem bezpośrednio z butelki. Trochę go trzeba dać. No i najważniejsza sprawa. Też trzeba rozprowadzać go na boki. Najważniejsze są tutaj te zakończenia tektury. Żeby tam wszystko ładnie się trzymało. No jak będziemy mieć też dobrze rozprowadzony klej, no to nie będzie ryzyka, że gdzieś tam będą jakieś bąble powietrza. Też go nie może być za dużo. Najwyżej zbiorę to tą szpatułką, zobaczę. Może dałam za dużo, ale on tak szybko wsiąka w tą tekturę, zaraz zobaczycie. To chwilkę i... No, tutaj na coś kapło. Czekajcie. Mam nadzieję, że nie przeszkadzają Wam odgłosy w tle, ale pralka chodzi. Dobra, widzicie, tu już nam wsiąka ten klej, więc trzeba szybko tutaj też rozprowadzić. Gdyby się okazało, że macie za sucho już, to dobrze podlać odrobinką jeszcze, ale to trzeba robić bardzo, bardzo szybko. Właśnie tak jak przy papierze kraftowym, to tak samo na tekturze introligatorskiej ten klej moment w to wsiąka. No i chwila prawdy. Przyklejamy. Jest o tyle fajnie na tej okładce, że można to lekko przesuwać jeszcze. Staramy się wjechać na te linie, które sobie zrobiliśmy. Jak gdzieś nam klej wyłazi, to wiecie, chusteczka mokra, nie czekać, tylko smarować. Odwracam. I teraz bardzo delikatnie jeżdżę maszynkością. Staram się tu ładnie rozprowadzić. Tu już nam nic nie powycieka, bo ten klej został dobrze rozprowadzony, warstwa była odpowiednia, więc myślę, że tu nie będzie problemu. Nie wyczuwam pod ręką żadnych nierówności, czyli jest dobrze, nie ma żadnych tych bombli powietrza. No to jest sukces. Zwracamy i smarujemy grzbiet. Może nie będzie tak źle, słuchajcie. Chyba dawno nic nie robiłam z tą okładką i dlatego miałam troszeczkę Pietra, jak ona będzie reagować na klej. Ale ten klej jest dobry, naprawdę. Teraz Wam pokażę jeszcze, co to za firma. Też moja przyjaciółka skraperka mi poleciła ten klej. Bardzo fajny, tani, wydajny, no super. Tylko musicie uważać, bo tak w dwóch wersjach jest. Jedna jest taki, to była do drewna, do czegoś jeszcze, i on jest taki bardziej żółty.
Na początku kupiłam ten żółty i myślałam, że mam stary. Ale się okazało, że to był po prostu inny. Ok. I lecimy tu. Równiutko. Oczywiście nadmiar kleju ciach znika. Fajne, bo tutaj też się nic nie dzieje z tą okładką. Troszkę zmoczymy. Przerzucamy na drugą stronę i wygładzamy. Delikatnie, bardzo delikatnie wygładzamy. Dobra. Odwracamy i została nam ostatnia część. Smarujemy. Dobra. I ja sobie zawsze od środka wyciągam na zewnątrz. Widzę, że troszkę mało dałam. Szybko rozsmaruję. Zobaczę, może trzeba dać więcej. Albo może nie. Musimy tu działać bardzo szybko. Najważniejsze są, słuchajcie, boki, tak? Musimy ładnie to wszystko tu ściągać na boki, na boczki. Nigdzie nie może być takich suchych miejsc. Poza tym, jak zostanie nam w środku ten klej, to też będzie miał takie później nieestetyczne fałdki. Lepiej sobie tu ładnie wszystko tu rozciągnąć. O, nie ma już nigdzie żadnych takich pustych miejsc. Myślę, że jest ok. I przyklejamy. Trzymamy odstęp, pamiętajcie. 4 mm naprawdę muszą być. Odwracamy i wygładzamy. A ten klej to jest Senol. Senus Senol, klej introligatorski. Dobra, myślę, że już mamy to. Teraz musimy zająć się tutaj bokami, tak? Obcinamy sobie narożnik, tak żeby zostawić tutaj co najmniej pół centymetra odległości, ponieważ to nam zaklei narożnik, tak? Dzięki temu nie będziemy musieli używać żadnych tutaj tych takich nakładek narożnikowych. Delikatnie sobie teraz musimy to pozaginać. Można użyć do tego też tej kości. Równiutko. Oczywiście z wyczuciem to róbcie. To ta układka laminowana nadaje się troszkę inaczej niż papier. Jest sztywniejsza.
szybciej wraca do swojego poprzedniego stanu. Także trzeba naprawdę tutaj delikatnie to robić. Przyciskać, ale też nie trzeć za mocno, tak? Żeby to się nigdzie nie zerwało, bo to jest laminat. To wiecie, jak pęknie, to się ściągnie po prostu jak taka skórka. Bo już raz miałam taką sytuację, że po prostu tak mi strzeliło. I niestety wtedy już no, nie do uratowania jest, tak? Tutaj sobie zaginamy delikatnie. To, co nam zostało, to musi pójść do środka, tak? Wtedy ładnie nam się ten narożnik tutaj zazębi. Więc musimy pamiętać o tym, żeby tutaj to takie, co nam odstaje, zagiąć do środka i wtedy dopiero zaginamy narożniczek. To też jest bardzo, bardzo istotne. Tak, możemy tak. Dobra. I kleimy. Najpierw skleimy boki. Tu sobie też pojadę klejem bezpośrednio. Hop. Rozsmaruję. Pamiętamy, że tu trzeba też dobrze rozsmarować aż tam pod tekturę, żeby tutaj do tektury też nam się to przykleiło, tam pod spodem. Wiecie, chusteczka w pogotowiu, jak coś wycieknie za bardzo, to dobrze jest to po prostu zebrać, bo też nadmiar kleju może zaszkodzić. A chodzi o to, żeby tu była fajna powierzchnia, taka wiecie, nie za bardzo zasmarkana klejem, tylko żeby to już nam ładnie łapało, bo jak będzie za dużo kleju, to będzie śliskie, może puszczać, więc lepiej sobie to zrobić mniej. Pamiętajcie, im mniej, tym lepiej. Zawsze można dołożyć, niż potem coś ma się zepsuć. I teraz delikatnie dociskamy. Pilnujemy, żeby tu ładnie nam przylegało. Nie naciągamy też tego bardzo, bo tutaj pamiętajcie, że ta okładka będzie się zaginać, więc to też musi nam ten laminat, ta okładeczka, musi nam tutaj wejść w te rowki, w te odstępy, które zostawiliśmy. A jak będzie bardzo naprężona, no to też może trzasnąć. Przez to też robiliśmy większe odstępy, żeby to mogło ładnie pracować. Staramy się naciągać w ten sposób, żeby tu wszystko ładnie przylegało. Tu nie ma prawa nic odstawać, żadnej buły powietrza tu nie może być. Okładka ma być przyklejona również tutaj do brzegu. Dopiero jak tu będzie przyklejone, to możemy delikatnie palcami lub kością naciągać, tak wiecie, tu do środka. Trzyma się idealnie. Można delikatnie sobie nawet zamknąć. O, i tak delikatnie, naprawdę delikatnie wmasowywać, tak żeby tutaj naddać troszkę tą okładkę. Nie mocno, tak? Bo jak tu Wam pęknie, to jest po albumie. Jeszcze gdyby Wam coś tutaj pękło tu, no to jeszcze pół biedy, bo to się tam lekko można zerwać i zakleić papierem skrapowym. Ale jak Wam pęknie tu, to już jest
baza nie do uratowania. Smarujemy dalej. Pamiętamy tutaj o wjeździe pod tekturę, czyli pod tekturę, no tutaj wiecie, na tym boczku tekturkowym. Rozsmarowujemy. Nadmiar zbieramy, ściągamy w chusteczkę, jest dobrze. I teraz znowu robimy to samo, czyli delikatnie przytrzymujemy, ściągamy, pamiętajcie, tutaj najmocniej jak się da palcami, dociągamy do tektury, tak żebyśmy czuli, że to już nam na tą tekturę wlazło, że przylgnęło tutaj do tego boku. Tak ją podciągamy po prostu. Jak klej wyłazi, to od razu wycieramy. Naciągamy delikatnie i wygładzamy. Jeszcze nie, wiecie, nie przyciskajcie bardzo mocno, bo musimy jeszcze sprawdzić tu. I tutaj patrzymy. Jest równiutko, nie ma żadnych odstępów, nic nie czujemy, że się wygina ta nasza okładka tu. Tu trochę mi się tak naciągnęła. O, możemy sobie to jeszcze tak pościągać palcami, tak, żeby tu było równiuteńko. Jest. No to możemy teraz tutaj wyrównać. Jak gdzieś się zrobiły jakieś zagięcia, to je rozprasujcie. Jak jakiś klej wypłynie, pamiętamy, wycieramy. To zaraz wyschnie, nic się nie dzieje. I przeginamy okładeczkę. Delikatnie smarujemy, tu wmasowujemy ten klej. Nie dociskamy na siłę, tylko bardzo delikatnie. I ostatnie nam zostały dwa boczki. Tu możemy sobie jeszcze te nasze narożniczki wypracować. One już są tutaj posmarowane, więc je tylko podginamy. To samo tu. Tu będzie nam łatwiej to później zakleić. Pamiętajmy, że jak ta nasza okładka jest już nasiągnięta klejem, robi się mokra, mimo tego, że jest to podlaminowane, no to jednak to jest nadal papier. Tutaj już mi się, widzę, troszeczkę, że tak powiem, zaczęło odrywać. O, widzicie? Ta skórka od papieru zaczęła się odrywać, ale ją zaraz tu ładnie zakleimy i nie będzie śladu. Przy tego typu okładkach naprawdę trzeba bardzo uważać. No, jeszcze płótno wybaczy więcej. Ale już taka okładka albo sama papierowa, no to już niestety. Jedno podejście, tak naprawdę. Ok. I widzicie, dzięki temu, że zostawiliśmy sobie te kawałeczki przy narożnikach, to nam ładnie tutaj się zazębiło. I nie trzeba nakładać żadnych tutaj zabezpieczeń. Te rogi są całkowicie obklejone naszą tą okładką. I już nie wymagają żadnych dodatkowych wzmocnień.
na jedną rzecz. Czy to by się udało? Bo mamy do wklejenia, pamiętacie, ten nasz system, prawda? Ale tutaj mamy takie te. Ja bym sobie to, słuchajcie, chętnie przecięła. Albo zrobimy to papierem kraftowym po prostu. Już nie będziemy kombinować, bo tu i tak będzie kraftowym zaklejone. Dobra. Ale to później. Na razie sobie dokleimy to i zostawimy naszą okładkę pod obciążeniem. Chociaż najrozsądniej byłoby to zrobić od razu. Spróbujemy zrobić to od razu. Wtedy damy okładkę pod obciążenie. I to będzie koniec naszego dzisiejszego odcinka. Okay. Ściągamy nadmiar. Dociskamy. Jak coś wypływa, od razu wycieramy. Sprawdzamy. O, widzicie, tu się troszkę zawija, czyli jest za luźno naciągnięte. Musimy to trochę podnieść, naciągnąć. I dopiero teraz będzie dobrze. Jeszcze dociśniemy kością. Rozsmarujemy. Wytrzymy. O. I mamy to. Okładka do albumu turkusowego oklejona naszym papierem laminowanym. W ten sposób wygląda. Uwielbiam ją, po prostu jest przepiękna, przepiękna. Nie mamy tutaj żadnych, patrzcie, nierówności. Nic nam nie wystaje. Troszeczkę zaczyna się wyginać od wilgoci z kleju. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zostawić ją co najmniej na dobę pod obciążeniem. Tak, żeby mogła sobie po prostu wyschnąć, zachować kształt, żeby nam się nie odginała na różne strony. Musimy zrobić jeszcze tutaj taką małą wklejkę z papieru kraftowego. Ten papier kraftowy, ja myślę, że będziemy doklejać, bo będziemy zaklejać w ogóle cały tutaj, też tym papierem kraftowym, tylko na razie nie, bo jeszcze będziemy wklejać tutaj wstążki do wiązania. Muszę ich poszukać i myślę, że zakleimy sobie na razie tylko tu. Akurat ten kawałek mi się wydaje, że będzie ok. Więc go smarujemy klejem. I robimy to samo co z okładką, czyli rozprowadzamy na boki. Możemy sobie nawet już położyć tutaj. Tak będziemy tutaj kleić, tak? Ale nadal pilnujemy, żeby rozprowadzić dobrze na brzegach. No to jest bardzo istotne. Bo jak będzie nam coś na brzegach odstawać, to potem będzie ciężko nam to dokleić.
środek się zawsze jakoś przytrzyma, ale te, wiecie, tutaj te brzegi, no jednak one muszą być bardzo dobrze posmarowane. Tak, mamy to. I teraz sobie to wklejam. Prawie nam zachodzi na całą tą okładkę, ale to nic, o to chodzi, bo zabezpiecza nam dodatkowo. I teraz musimy delikatnie przełamywać to. Nie wiem, czy nam się to uda, czy się nic nie zadzieje, bo tutaj nie było bigowania żadnego. To będzie dobrze pracować. Zawsze można lekko ten nasz papier podnieść. O. I zacząć bigować. No przeginać po prostu kością, tak? Tak, żeby nam się to ładnie wkleiło tutaj w środek. Mamy to. Czy tutaj się też nie poodrywało? A to nic. Wracamy na drugą stronę i robimy to samo, czyli tutaj, gdzie mamy zgięcie albumu, jeździmy kością delikatnie, tak żeby powstał ten rowek taki, żeby ten nasz papier kraftowy tam wlazł. Jak wlezie, dociskamy i wtedy możemy już nawet tutaj też tak ładnie to wszystko powyrównywać. Broń Boże, mocno dociskać. Jeździmy delikatnie. Milion razy nawet jak będzie trzeba. Nie dociskając, po prostu jeździmy. Tak, żeby ten papier nam tam wchodził do środka, a nie został wciśnięty tak brutalnie, bo wtedy nam pęknie. On już jest namoczony klejem, więc im bardziej będziemy go prasować, im mocniej będziemy naciskać, tym w pewnym momencie on nam może po prostu pęknąć. A tego nie chcemy. O. I teraz sobie ładnie to jeszcze wszystko tutaj wyrównujemy. On się jeszcze ułoży. Nic się nie dzieje, nawet jeżeli coś tutaj delikatnie, wiecie, się podnosi, to nic. Mam tu małą naszą kość. To nic, bo on jak i tak będzie pod obciążeniem, to wszystko siądzie. Zobaczcie. Ładnie się zagina. Nic tutaj się nie odrywa. Mogę sobie pomóc jeszcze palcami, ale już widzę, że jest dobrze. Nic się nie dzieje takiego, co mogłoby spowodować, że coś tutaj się stanie z tą okładką. To jeszcze się wszystko ładnie ułoży i możemy w tym momencie wkleić już nasz tutaj system mocowania. Ja to robię na oko, ale tutaj wiadomo, to ma 21 cm. Nasza baza do kart ma 20, czyli pół centymetra od góry, pół centymetra od dołu i możemy sobie od razu nawet zrobić tutaj pół centymetra. Taką linię pomocniczą. Żeby wiedzieć, gdzie przyklejać. Delikatnie. Ona jest równiutko z całym grzbietem. Więc tutaj nie ma żadnego problemu,
jeśli chodzi o szerokość. To nam się wszystko pięknie wpasuje. Ok. Smarujemy. Tutaj też musimy bardzo dokładnie smarować boki. No bo to już wiecie, tu już będzie cały nasz album się na tym trzymał. Dlatego tak ważne jest, żeby to było dobrze przyklejone. Żadnej taśmy dwustronnej, naprawdę wystarczy dobry klej introligatorski, jaki tam macie, ale no, musi być introligatorski. Nie wiem, jak sobie Magic poradzi, czy on też jest na tyle dobry. Ja bardzo rzadko z niego korzystałam, bo wydawało mi się, że jest zbyt wodnisty. Bardzo dobre kleje ma Asia Szulik u siebie w sklepie. Także jak nie ten Senol, to ten Asi jest też bardzo podobny, jeśli chodzi o właściwości klejące. No? O, jest wszystko ładnie wyprowadzone. Przykładamy sobie tutaj do naszej linii. Pilnujemy dołu, pilnujemy góry, znaczy boku. Coś wylazło, patrzcie. Ale to nic. I pilnujemy boku przede wszystkim, no bo tutaj wiadomo, musi się kończyć tam, gdzie się zaczyna tektura. Tak. Jest. Wszędzie jest. Jest równiutko pół centymetra. No wiecie, jak wkleicie system, tak będziecie mieć później karty w albumie. Jak coś się zadzieje, że krzywo Wam się wklei ten system, no to później krzywo będą iść karty w albumie. Jak będzie, odłożyłam kość. O, tu jest. Bierzemy naszą małą kość z tablicy i jeździmy teraz tutaj. Delikatnie. Rowek po rowku. Jak coś wycieka, od razu wycierajcie, bo ten klej zostawia takie nieestetyczne zacieki. Dociskamy mocno. Tu już możemy mocno docisnąć. Bo tutaj, no mówię, to jest najważniejsze teraz. Wycieramy. Dobra. I tutaj. O, już końcóweczka, słuchajcie. Zaraz będziemy mieć gotowe wszystko. I tak wygląda nasza baza. Jeszcze powycieram. Tak wygląda nasza baza albumowa z wklejonym systemem. Nic nie zachodzi na brzegi. Zamyka się wszędzie równiutko. Tutaj mogłam tak naprawdę zostawić miejsce. A widzicie, ale to nic. Bo to można było wykorzystać, ale tutaj też będzie karta, tylko ona nie będzie miała ona będzie wtedy bardzo blisko tutaj tego, czyli nie może być za bardzo rozbudowana, tak? Czyli tutaj musi być coś takiego wąskiego, czy belibędzik jakiś, już nie pamiętam, co tam było. No ale tak został skonstruowany, więc tak zrobiłam jak pierwowzór.
będziemy kombinować. Najważniejsze, że okładkę mamy, mocowanie mamy. Mocowanie można teraz rozłożyć na płasko. Nasz album włożyć w tą folię po okładce. Akurat wymiar jest idealny. Się przykleił. Okładeczka. I teraz tak przygotowaną okładkę wsadzamy pod jakieś obciążenie i zostawiamy na cały dzień. To wszystko, moi drodzy. Tak wygląda nasz gotowa baza. Mam nadzieję, że wszystko było wytłumaczone przejrzyście i tworzenie takiej bazy pójdzie Wam jak z płatka i widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Okleimy sobie tutaj te boczki, wkleimy wstążkę i zrobimy już stronę przednią i tylną okładkową. Na razie, pa!